Mówią nam, jesteście słabe, a to my mamy siłę wstać po każdym upadku. Mówią nam, jesteście ofiarami, a my jesteśmy ocalałymi. To my potrafimy zobaczyć światło nadziei w najciemniejszych momentach życia. I nic nie jest w stanie nas zatrzymać. Mówią nam, nie dacie rady, a to my mamy odwagę łamać schematy i przypisane nam role. Mówią nam, rządzą wami emocje, a my nie boimy się płakać, krzyczeć ani śmiać. Mówią nam, nie macie prawa głosu, a my głośno mówimy i sięgamy po to, czego pragniemy. Dla nas niemożliwe nie istnieje. Są jedynie rzeczy, które czekają na realizację. Nie ma porażek, są doświadczenia. Nie ma problemów, są wyzwania. To my przesuwamy granice dalej. Dalej, dalej i dalej. Walczymy, tworzymy, kochamy. Każda z nas, kobieta na krańcu świata. Zawsze powtarzam, że podróżuję nie do miejsc, ale do ludzi. Odkąd zostałam mamą, wiedziałam, że chcę opowiadać historię kobiet. Szukać tego, co nas łączy. I to niezależnie od miejsca, w którym się urodziłyśmy. Ponad 15 lat temu wyruszyłam w podróż, która zmieniła całe moje życie. Hej ho, do pracy byś się szło. Hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, 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 ho. To w ramach rozruchu. Już? Okej. Bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie pytania, które dostałam od widzek i widzów programu Kobieta na krańcu świata i postaram się odpowiedzieć na większość z nich. Czy pamięta pani pierwszy klaps na planie? Tak, pamiętam doskonale pierwszy klaps na planie programu Kobieta na krańcu świata. To był 2009 rok, Argentyna i pamiętam dokładnie te uczucia, które mi towarzyszyły. Pamiętam ten ścisk w żołądku i ścisk gardła z emocji. Chciałabym, żebyście poznali naprawdę wyjątkową dziewczynę. Gaucho, czyli kobieta cowboy. Zastanawia mnie, dlaczego kobieta porzuca całkiem wygodne życie w mieście. Jako jedyna z całej swojej rodziny, mimo że ma braci, decyduje się, żeby zostać kowbojem. Więc tak to się wszystko zaczęło, a dzisiaj, 16 lat później, ja wciąż tu jestem, na kolejnym krańcu świata. W ciągu tych 15 sezonów powstało 125 odcinków programu Kobieta na krańcu świata. Odwiedziliśmy 64 kraje, niektóre wielokrotnie. Jezusie Przenajświętszy! Co one mi zrobiły? Wszyscy panowie chcieli to zobaczyć. Gejsze fascynują absolutnie wszystkich. Problem polega na tym, że tak naprawdę niewiele wiemy o ich życiu. Szczury wychodzą zewsząd, po prostu spod podłogi, ze ścian. Mam wrażenie, że ze wszystkich zakamarków. O, mordę. Chcecie zapytać, czy mnie boli? Oczywiście, że mnie boli do cholery. To normalne, że kogoś boli, jak druga osoba wbija mu igłę w ciało. Wolność! Jakie piękne słowo! A tam czeka na ciebie śliczna dziewczyna. To jest Laco. Ma 31 lat i żyje w wolnym związku. Tak jak jej mama, babcia i prababcia. Z fascynacją obserwuję męskie jądra. Ale nie dlatego, że są jakieś wyjątkowo imponujące, czy też to taki widok, do którego jednak na co dzień nie przywykliśmy w naszej kulturze. To jest właśnie niesamowite, że w wieku 42 lat mogę nauczyć się czegoś zupełnie nowego. Do tej pory lepiej radziłam sobie z koni mechanicznymi, ale z żywym też daję radę.
Kiedy faceci objaśniają mi świat, mówią o tym, wiesz, niedźwiedź może nadejść, ja tu będę ze strzelbą i w ogóle wszystko jest tak strasznie skomplikowane, że czuję się tylko jeszcze bardziej przerażona niż powinnam być. A tu, zobaczcie, easy. Kiedy już widzę te wszystkie rekiny dookoła i mam taką świadomość, że za chwilę tam do nich wskoczymy, no to można powiedzieć, że zakrawa to szaleństwo. Ale tylko trochę. A myślisz, że moja pierwsza czakra, czyli wagina, potrzebuje uleczenia? Zapytaj ją. Dimakwela kamo dipadiko. Dimabuela kamiko, co paliko. Dobrze? Urodziłam się w Polsce i to jest podstawowy język, którym się posługuję. Oczywiście, że ty. Kto inny mógłby zadać tak nietypowe pytania? Uśmiecha, co u ciebie słychać? Ej, jeszcze nie zadałam pytania. To mówię ja, Martyna Wojciechowska. Oglądajcie program Kobieta na krańcu świata. A mówię do was prosto z serca Gwatemali. Gracias, senior. W tym roku obchodzę 50. Gdy zaczynaliśmy pierwszy sezon, byłam 34-latką. W ciągu tych lat z kamerami wspinaliśmy się na górskie szczyty i nurkowaliśmy też w oceanach. Najdalszym zakątkiem świata, jaki odwiedziliśmy, była wyspa Samoa, 15,5 tysiąca kilometrów od Polski, a najbliższym Biebrzański Park Narodowy, zaledwie 200 kilometrów od mojego domu. Bo wyjątkowy, 100. odcinek programu zrealizowaliśmy w Polsce, a wystąpiła w nim moja podróżnicza mama, Elżbieta Dzikowska. To było najlepsze, co mogło nam się przydarzyć. Niesamowite, że naprawdę ludzie mnie pytają, czy mi się jeszcze chce. Naprawdę. A pani się jeszcze chce? No chce mi się właśnie, chce mi się. Byliśmy na 6 kontynentach. Nie dotarliśmy jeszcze z programem na Antarktydę. Ja tam byłam prywatnie w ramach innej wyprawy, ale z programem jeszcze tam nie byliśmy. Natomiast to jest tylko kwestia czasu. Program Kobieta na krańcu świata miał być serią podróżniczą z kobietami w roli głównej. Ale bardzo szybko zdecydowaliśmy się zabrać głos w ważnych dla nas wszystkich sprawach. Witajcie w piekle. W piekle dla kobiet. W Salwadorze kobiety, które poroniły, są oskarżane o aborcję i odsiadują nawet 30-letnie wyroki więzienia. Ile dziewczynki miały lat, kiedy znalazłaś się w więzieniu? Ta, która ma teraz 13, miała 5 lat, a ta, która ma 10, miała 2 latka. Na Malcie przyglądaliśmy się kryzysowi migracyjnemu i sytuacji uchodźczyń. Nie płacisz, umierasz. W Ukrainie wysłuchaliśmy kobiet, które doświadczyły przemocy seksualnej podczas wojny. Mówię każdej kobiecie, nie milcz, a będziesz bronią. Od samego początku kibicujemy społeczności LGBT w walce o równe prawa dla wszystkich. W pierwszej kolejności chciałybyśmy pogratulować telewizji TVN z Polski, ponieważ jest to naprawdę pierwszy program, w którym Stowarzyszenie Fafafines Samoa zgodziło się wziąć udział. Bohaterki programu Kobieta na krańcu świata dały nam najpiękniejszą lekcję tolerancji. Jeśli dziś jestem kobietą, jaką jestem, to dzięki mamie. Dzięki niej jestem silna. Mama jest moją najlepszą przyjaciółką. Jest miłością mojego życia. Boże, tyle przeszłyście razem. Skąd bierzecie tematy? No z życia. My, mówię nie tylko o sobie, tylko o całej ekipie programu Kobieta na krańcu świata, mamy jakby inaczej ustawiony radar.
A mianowicie, kiedy pojawia się jakieś, nie wiem, jedno zdjęcie w internecie, pojawia się jakiś tekst, nie wiem, na stronie internetowej, słyszę w radio dosłownie jednego newsa i myślę sobie, o, to by był świetny temat do programu. U nas od pomysłu do realizacji jest krótka droga i nie ma drzwi, do których balibyśmy się zapukać. Spotykałam królowe, odwiedziłam najmniejszą kobietę świata, Robią nam zdjęcia znowu. Zawsze się tak interesują? a nawet żywe boginie. Byliśmy też z kamerą wśród zwierząt. Filmowaliśmy opiekunki orangutanów, leniwców, kangurów, słoni, delfina, orła, a nawet krokodyli. Choć chyba najbardziej zapamiętaliśmy spotkanie z hipopotamem o imieniu Jessica. Mam nadzieję, że pod tym kocykiem różowym, dziewczyńskim, będzie jej się dobrze spało. Przykryjemy uszka, tak? Lubisz mieć przykryte. Okej. Jest za jasno, światło ją razi. Moja najmłodsza bohaterka miała 7 lat. Mam na imię Sofia. Jestem 7-letnim robotem humanoidalnym. A najstarsza How old are you? Ile masz lat? 28. Czytane od tyłu. nie, choć to chyba bohaterka z Sulawesi była najstarsza. Dzień dobry. Bardzo miło mi panią poznać. Przyjechałam z dalekiej Polski i dziękuję, że mogę być w pani domu. To wielki zaszczyt. Twoja ulubiona bohaterka, Martyno. Otóż nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest mniej więcej tak, jakby zapytać się matki, które dziecko kocha najbardziej. Kocham wszystkie bohaterki tego programu. Pamiętam każdą z nich. Pamiętam imiona, jakie miały psy, koty. Pamiętam, gdzie mieszkały, zapachy, konkretne sceny. Wszystko mam w pamięci, a zrealizowaliśmy 125 odcinków. Niektórym z moich bohaterek urodziły się dzieci, niektórych niestety nie ma już z nami. Ale to jest mnóstwo wspaniałych wspomnień, wiele przyjaźni, które powstały i które czuję, że są przyjaźniami na całe życie. Jestem cały czas w kontakcie z Mają Kazazic, która jako nastolatka cudem przeżyła wybuch bomby podczas wojny w Bośni. Dziś jest mówczynią motywacyjną i inspiruje innych. Tytuł odcinka, w którym wystąpiła Maja, brzmiał Najszczęśliwsza kobieta na świecie. I patrząc na Maję dzisiaj, widzę, że to jest nadal aktualne. Jestem bardzo blisko cały czas z Carmen Rojas, z boliwijską zapaśniczką, którą na pewno wszyscy pamiętacie. Carmen? Martina, Polonia. Carmen walczyła i wciąż walczy o swoją godność i na ringu, i w życiu. Od 2009 roku spotykałyśmy się kilka razy. Carmen odwiedziła mnie też w Polsce. Program Kobieta na krańcu świata zmienił także jej życie. To widzowie TVN pomogli sfinansować edukację jej córeczki Widy. Hello! Witaj, Ania. Ania! Cześć, witaj w Land of Hope. Odkąd zobaczyłam to zdjęcie, marzyłam, by spotkać Anię. Dunkę, która zostawiła serce w Nigerii, gdzie ratuje dzieci oskarżone o czary. Ania stała mi się bardzo bliska. Przyjechała do Warszawy na premierę odcinka programu Kobieta na krańcu świata. W Polsce wydała też swoją biografię. Pierwszy raz widzę swoją książkę po polsku. Ale oczywiście są takie bohaterki, które kocham wyjątkowo. Nazywam się Kabulan Kalango. Przyjechałam tu zaraz po tym, jak odcięto mi rękę. Tanzania to kraj, w którym w XXI wieku ludzie polują na ludzi. Tutaj z części ciał osób chorych na albinizm robi się amulety, które mają przynosić szczęście i dobrobyt. Dlatego ze względów bezpieczeństwa osoby takie jak Kabula zamyka się w specjalnych ośrodkach otoczonych wysokim murem.
Kabula po raz pierwszy poszła do szkoły, kiedy miała 10 lat, a już po 2 latach została jedną z najlepszych uczennic. Unaweza. Co to znaczy? Możesz. Spotkanie z nią stało się dla mnie inspiracją do stworzenia fundacji Unaweza. Wspólnie zebraliśmy środki na dalszą edukację Kabuli i na budowę azylu dla dzieci z albinizmem w Tanzanii. Jestem na budowie domu dla dzieci z albinizmem i serce moje rośnie, tak jak mury tego budynku rosną. Dziś w domu mieszka 15 nastolatków, a ja wiele lat temu zostałam prawną opiekunką Kabuli, która mówi do mnie: mamo. I jestem z niej bardzo dumna, bo właśnie skończyła 2. rok prawa, a kiedy ją poznałam, była naprawdę zahukaną, niepewną siebie dziewczynką, która była zła na cały świat. Kabula spełnia swoje marzenia. Chce zostać adwokatką i pomagać ludziom z albinizmem. Marzy też o karierze wokalistki. W Polsce nagrała nawet teledysk do swojej piosenki pod tytułem Believe. Jej historię opowiedzieliśmy w dokumencie Ludzie Duchy, który zyskał uznanie na festiwalach i zdobył główną nagrodę w Monte Carlo. To jest najlepsza praca, jaką miałam. Thank you. Congratulations. This is the best evening. Co za wieczór. Na przestrzeni lat nasza praca została doceniona na arenie międzynarodowej. Film o kobietach, które doświadczyły przemocy seksualnej podczas wojny w Ukrainie, ma na koncie już 3 statuetki. Dokument The One with Hope o dzieciach oskarżonych o czary w Nigerii zdobył do tej pory 3 nagrody i kilka nominacji festiwalowych. Film o zapaśniczce z Boliwii może się pochwalić 3 laurami, a opowieść o dziewczynie trenującej orła w Mongolii zachwyciła światową publiczność i zdobyła główną nagrodę na festiwalu w Hamburgu. Nasza ostatnia, 14. seria programu Kobieta na krańcu świata została uznana za najlepszy cykl dokumentalny w kategorii konkursu Best Short Competition w Los Angeles. Zdobyliśmy złotą statuetkę. Czy masz jakiś wymarzony, a niezrealizowany temat? Tak, i to jest Kongo. Ale wiem, że kiedyś na pewno pojadę do Kongo i przywiozę stamtąd jeden z odcinków programu Kobieta na krańcu świata. My nie mogliśmy zobaczyć Kongo, ale w Kongo można było zobaczyć nas. Program Kobieta na krańcu świata emitowano w 58 krajach, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Szwecji, Korei Południowej, w Hongkongu, a nawet w Królestwie Tonga. D'après la légende, les Padong seraient les descendantes de la déesse Dragon. Alors, para parecerse a sus ancestros, las mujeres usan anillos alrededor de su cuello. Ведь всем известно, что у драконов длинные шеи. Żeby powstał program Kobieta na krańcu świata, potrzeba pracy naprawdę wielu osób i jesteśmy jak dobrze naoliwiona maszyna. Znamy się jak łyse konie. Co? Co mi pokazujecie? No bo źle nogi masz ułożone. A nogawka. Cały czas jakieś znaki dostaję, wiesz? Nie wiem, że tak, że tak. Bardzo mi się podobało to. Wiecie, bo czasami jest tak, że zza kamery ekipa mi coś pokazuje. Jestem bardzo domyślna, a czasem nie aż tak bardzo. To tak? Dobrze. No to ile jest osób w ekipie programu Kobieta na krańcu świata? Dobra, no to jestem ja, co widać. Martyna. Martyna. A dziadek? A dziadek. Okej. Nie, chodziło mi o to, a jak A jak? dziadek ma na imię? Siaj. Isiaj. Siaj alwa. Isiaj. A ciej alwa. O, Leszrowa. bardzo miło mi poznać. Na planie ze mną stylistka, makijażystka, fryzjer. Żartowałam. Jak jest? Wiecznie, dobrze jest. Tak? Jest okej. Dobrze? Akceptujecie? Dobra. I właśnie o to chodzi, że ja wcale w ogóle nie wyglądam tak dobrze. Ja nie wstaję rano i nie wyglądam tak, jak wyglądam. To jest ciężka praca kolegów operatorów, którzy, przepraszam cię, ja to nagrywam, którzy
którzy blenda światło z jednej i z drugiej i dzięki temu ja wyglądam lepiej. Halek, chodź z tym żaglem stąd. Oprócz ekipy na planie, czyli reżyserki, kierowniczki produkcji, dźwiękowca, operatorów, fotografa i lokalnych fikserów, mamy w Warszawie Ewa Marcinowska, nasza producentka. dwuosobową redakcję, montażystów i realizatorkę dźwięku. Dzięki Teresce to w ogóle wszystko słychać. I prawda? Tak, oczywiście. Tak. Jest jeszcze Radek Popłonikowski. Ach, ten głos. Martyno, nie potrzebujecie tam czasem lektora na zdjęciach? Super! Czy kiedyś było niebezpiecznie na planie programu Kobieta na krańcu świata? Nie chciałabym, żeby te słowa dotarły do mojej mamy, do mojego taty, bo cały czas twierdzę, że nigdy się nie zdarzyło nic niebezpiecznego, no ale prawda jest taka, że zdarzyły się niebezpieczne sytuacje. Jak to w życiu? W Kambodży realizowaliśmy odcinek o kobietach saperkach. Już pierwszego dnia zdjęciowego byliśmy dosłownie o krok od tragedii. Jeden z operatorów poszedł z kamerą za dziewczynami. Nikt z nas nie zdawał sobie sprawy, że pole minowe zaczynało się tuż obok, dosłownie kilka metrów dalej. To nie jest zwykła wioska. To prawdziwe pole minowe. Realizując odcinek w Sudanie Południowym o kopalniach złota, zostaliśmy aresztowani. Wyrzucono nas też z Birmy, gdzie chcieliśmy sfilmować kobiety z ludu Karen. Trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy na terenie państwa, gdzie rządzi junta, gdzie rządzą wojskowi. Nie wiemy, co się będzie działo. W zasadzie jesteśmy jedną z pierwszych ekip telewizyjnych w Birmie. Pierwsza. W Tanzanii w ostatniej chwili cofnięto nam pozwolenie na filmowanie. Jednak najgorsze chwile przeżyliśmy w Pakistanie, gdzie skonfiskowano nam sprzęt i oskarżono o szpiegostwo. Nie jesteśmy tu miłymi gośćmi i nie czuję się tu bezpiecznie. Ten sezon dokończyliśmy, ale rok wcześniej mieliśmy poważniejszy problem. Nie wiem, czy w ogóle i kiedy program wróci na antenę. Bardzo was przepraszam. W 2016 roku miałam wypadek motocyklowy i musiałam przejść długą rehabilitację. Ale i tak nagraliśmy 4 odcinki na 4 kontynentach. A potem wszystko się zatrzymało. Dla programu podróżniczego największym z wyzwań była pandemia. Musieliśmy się nieźle nagimnastykować, żeby skończyć 12 sezon. Wiecie co, tyle czasu to ja nigdy nie miałam przerwy w zdjęciach. Nigdy w całym życiu. Od 25 lat nie miałam tak długiej przerwy. Dobrze. Już gotowi jesteśmy? Gotowi. Dobrze. Droga pani Martyno, czego nauczył panią ten program? Czego mnie nauczył? Nauczyłam się bardzo dobrze prać. Codziennie wieczorem, jak wracam do zdjęć, robię pranie. Nauczyłam się szyć w ekstremalnych warunkach. Nie no, wspaniale zaczęłam. Przyszyłam sobie mola do palca. Tak naprawdę najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby robić to, co się kocha. Ta prawdziwa radość, ten prawdziwy smutek, którego czasem doświadczam. Wydaje mi się, że to jest dokładnie to, co wy najbardziej cenicie w programie Kobieta na krańcu świata. Jestem pewna, że tak jak ja, pokochacie bohaterki jubileuszowego 15 sezonu. Niewidoma tancerka Sristi z Nepalu dosłownie nie widzi przeszkód, żeby korzystać z życia i zwiedzać świat. Straciłam wzrok, ale zyskałam wizję mojego życia. Eunice z Kenii, nieustraszona strażniczka przyrody i pierwsza Masajka w regionie z prawem jazdy. Przepraszam. Jesteś dobrym kierowcą. Isa z Gwatemali, znana projektantka mody z zespołem Downa. Przepraszam. O, to był taki żarcik. Która marzy o karierze śpiewaczki operowej. Yes! Betty niesie pomoc osobom w kryzysie bezdomności w Kalifornii i jest tak zajęta,
że nie ma czasu na rozmowy z prezydentem Ameryki. Powiedział: cześć, tu prezydent Obama. Nie mogę teraz rozmawiać. Mam tu ludzi do nakarmienia. Ceci razem z innymi matkami z Meksyku poszukuje zaginionych dzieci. To może być kość palca. Dziennikarka Tamuna, ofiara nielegalnego handlu noworodkami w Gruzji i aktywistka, która dziś łączy biologiczne rodziny. Gdy ją zobaczyłam, krzyknęłam: wow! To było dosłownie wszystko. Włosy, wygląd, zachowanie. No i bohaterka, a właściwie bohater z Irlandii. Czy to ty jesteś tym światowej sławy swatem? Jestem po prostu swatem. Okazuje się, że nie trzeba jechać na kraniec świata. Szukasz męża? Wyglądasz, jakbyś się zgubiła. Bo miłość może być tuż obok. Wyjdziesz za mąż, zanim się zorientujesz. Halo? Halo? Jakieś zakłócenia. No ale jedno wiem na pewno. 15. sezon programu Kobieta na krańcu świata. Jubileuszowy, najlepszy z dotychczasowych. Oglądajcie. You're making me move my body.